Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj parę słów chciałem powiedzieć o kampanii, a bardziej o kampaniach. Ostatnie dni tej kampanii prezydenckiej w Polsce przyniosły serię debat, które zamiast pomóc, tu głównie chyba chodziło o to, tak jest moje odczucie, kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, czyli Puci Nawrockiemu, w walce o prezydenturę, ujawniły tak naprawdę słabości jego kampanii i całej partii. I o tym za chwilę, ale chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że nie wiem, być może się nie znam, ale wydaje mi się, że debaty odbywają się na finiszu kampanii, a nie w połowie kampanii, i to w przeciągu niespełna tygodnia odbyły się 3 debaty. Powiem Wam, że z jednej strony po części nie dziwię się Trzaskowskiemu, że nie chce uczestniczyć w tych szopkach zwanych debatami, ale o tym też za chwilę. W przeciągu 3 czy 4 dni odbyły się już 3 debaty, 2 w Końskich, 1 w siedzibie telewizji Republika. Pokazały tutaj, że PiS mimo usilnych prób nie jest w stanie przełamać dominacji Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej, a Nawrocki zmierza ku nieuchronnej klęsce w nadchodzących wyborach zaplanowanych na 18 maja. I pozwólcie, bo parę słów powiem o każdym z tych głównych kandydatów, ale na razie się skupię na Puci Nawrockim. Ostatnio krążą memy, robią sobie, Trzaskowski popełnił gafę, robią memy, taki kolej rzeczy, tak działa internet. A chodzi tu o to, że Trzaskowski powiedział, że tam podróżować telekomunikacją miejską. Faktycznie gafę szczelił, są memy, tylko jakoś pisowcom umknęło to, że Nawrocki chciał lecieć do Waszyngtonu i zrobić międzylądowanie w Watykanie. Dziwię się, że nikt Nawrockiemu nie powiedział, że w Watykanie niestety nie ma lotniska. Chyba że na placu Świętego Piotra wyląduje, wszystko jest możliwe. To jest jedno potknięcie. Tych potknięć mógłbym wymieniać bardzo dużo, że tak powiem. Na przykład według Puci Alfonsa, z wykształcenia rzekomo historyka, polski król Stanisław Leszczyński już w 1725 roku nawiązał stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, które powstały dopiero 50 lat później, ale już wtedy, jak widać, dogadywał się z siedzącym bykiem, szczegóły dotyczące stworzenia Chicago i polskiej dzielnicy Greenpoint. Jak Pucia mówi, to mucha nie siada, ale tego pisowcy oczywiście nie zauważają, bo po co takie szczegóły, prawda? Już nie będę mówił tutaj na przykład na pytanie Senyszyn, gdzie tam zadała o pedofilach Nawrockiemu. Według Puci Nawrockiego sprawa pedofilii w kościele katolickim to osobiste fobie Joanny Senyszyn, czyli takie standardowe, popularne naplucie na ofiary pedofilów, taki pisowski klasyk. Zresztą to też już widzieliście, jak kandydat na prezydenta, który powinien łączyć Polaków, teoretycznie. Ten kandydat lata po sali z flagami jak jakiś chłystek.
Powiem wam, że no tutaj w przypadku LGBT, no to jest taka kolejne paliwo do kampanii, do szczucia, do dzielenia Polaków. No, to właśnie prezentuje sobą Nawrocki. A ja tylko chciałem tutaj, nie wiem, tak skromnie powiedzieć, że środowisko LGBT to nie są chorągiewki, którymi się macha przy wyborach, czy robi się kampanię. Powiem tak, większość ludzi może nie popiera LGBT, nie podoba się LGBT. Ja to całkiem rozumiem i szanuję, nie każdemu się to musi podobać, ale to są nadal ludzie, to są nadal obywatele Polski, którzy płacą podatki i między innymi takie coś jak Nawrocki z tych podatków żyje. I faszyści segregowali ludzi, nawet mieli opaski, nie? Segregowali właśnie LGBT, Żydów i tak dalej. Nawrocki tą flagą wymachuje LGBT, prowadzi na, nie wiem, garbie tych ludzi swoją kampanię nienawiści tylko dlatego, że mają odmienne, nie wiem, swoje, nie wiem jak to nawet nazwać, zainteresowania płcią, czyli tą samą. Osobiście też tego nie uznaję, ale nie krytykuję tych ludzi, bo mam własne życie i nie będę właził z butami w cudze. No ale dla pisowców Konfederacji, no to jest ujadanie, tak jakby, nie wiem, oni tam te LGBT tam siłą rozbijali, nie wiem, małżeństwa, dzieci, czarodziejską różdżką zamieniali w homoseksualistów czy w lesbijki. No, powiem wam, że to, co Nawrocki zrobił, było cholernie słabe. Zresztą nie tylko to. Precelka! Chciałbym kupić precelka. Okej, wracając do tych debat. Pierwsza debata zorganizowana przez tak zwane prawicowe media, czyli telewizję za rubliki, w Polsce 24 i telewizję Trwam. No, musicie przyznać, że sama śmietanka towarzyska na rynku medialnym. No i oni to oczywiście zorganizowali też na rynku w Końskich. Miała być pokazem siły obozu pisowskiego. Obecność publiczności no, wyraźnie faworyzującej Nawrockiego mogła sugerować, że tutaj kandydat PiS zyska przewagę. Jednak, jak zauważyli komentatorzy, Nawrocki nie potrafił w pełni wykorzystać szansy. Jego wystąpienia były sztywne, ograniczone do partyjnego przekazu z Nowogrodzkiej, co nie pozwoliło mu zdobyć takiego szerszego poparcia poza tym twardym elektoratem, czyli pisowskiego betonu. Co więcej, brak Trzaskowskiego na tej debacie został sprytnie wykorzystany przez innych kandydatów, jak Hołownia, który zyskał sympatię widzów, dystansując się od rządu, a jednocześnie atakując PiS za chaos rządów w latach 2015-2023. Z kolei druga debata odbyła się tego samego dnia, jak wiecie, już wam o tym wczoraj wspominałem, z tymi wydarzeniami w hali sportowej w Końskich. Nawrocki znów nie zdołał przekonać widzów, jego próby ataku na Trzaskowskiego, takie jak przyniesienie tej flagi tęczowej i próba zdyskredytowania go w oczach konserwatywnych wyborców, zostało odebrane jako desperackie i niefortunne. Trzaskowski, choć sam, nie ukrywajmy, nie wypadł najlepiej, ale zachował spokój, a Magdalena Biejat z Lewicy, przejmując tą flagę i dumnie stawiając ją na swoim podium,
zyskała sympatię części widowni, dodatkowo osłabiając pozycję Nawrockiego. No i moi drodzy, trzecia debata, która była zorganizowana 14 kwietnia w siedzibie telewizji Republika. Była kolejnym ciosem dla kandydata PiS. Nieobecność Trzaskowskiego została tutaj podkreślona przez Jakubiaka, który przyniósł tekturową podobiznę kandydata koalicji, ustawił ją za pustym pulpitem. Gest, choć taki teatralny, skutecznie wypuklił nieobecność lidera w sondażach. Nawrocki, zamiast skupić się na merytorycznej krytyce, znów ograniczył się do partyjnego przekazu, co skrytykowała nawet Rzeczpospolita, wskazując, że nie wyszedł poza taki partyjny, pisowski przekaz. W efekcie to chyba tutaj Szymon Hołownia i inni kandydaci, tacy jak Zandberg, zyskali na tej debacie, a Nawrocki po raz kolejny stracił szansę na przekazanie, na pozyskanie takich niezdecydowanych wyborców. Ja jeszcze tutaj tylko przypomnę, że Nawrocki po debacie w Końskich z Trzaskowskim z sali wybiegł w pośpiechu i miałem wrażenie, że chciał o tej debacie jak najszybciej zapomnieć, bo dostał tam po prostu solidny wpierdziel. To było dla niego za dużo. Tak jak chyba zauważyliście, Nawrocki w takim pośpiechu opuszczał tą debatę, że Bidulka nawet zapomniał oddać mikrofonu i z tym mikrofonem uciekł z tej sali, gdzie odbyła się debata z Trzaskowskim. No ja mu się z jednej strony trochę nie dziwię. I tak wiem, że sondażom się do końca nie ufa, ale też wiele partii i tutaj na sondażach się też opiera. A sondaże przedwyborcze wskazują, że Trzaskowski utrzymuje stabilną przewagę, zdobywając ponad 30% poparcia, podczas gdy Nawrocki plasuje się na drugim miejscu, ale z dużo niższym już wynikiem. Tu około 17%, co więcej Hołownia dzięki dobrym występom w tych debatach odrabia straty i może zagrozić Nawrockiemu, o ile może, to jest nieprzewidywalne. Tutaj chodzi oczywiście o podejście do drugiej tury. Rzeczpospolita podsumowała, że Nawrocki generalnie zmierza ku klęsce, a jego kampania nie jest w stanie przełamać dominacji Trzaskowskiego, mimo usilnych starań Republiki i nawet tego od kanału Zero już mu każdy pomaga Nawrockiemu jak może, ale widać jakoś tak słabo to wszystko idzie. Powiem wam tak, według mnie Nawrocki jako kandydat PiS jest symbolem takiego szerszego problemu partii Kaczyńskiego. Braku pomysłu na nową rzeczywistość polityczną. Te debaty w Końskich i w telewizji za rubliki pokazały, że PiS nie potrafi skutecznie mobilizować wyborców poza swoim oczywiście twardym elektoratem. A Nawrocki nie ma charyzmy ani strategii, by zagrozić Trzaskowskiemu. Jeśli PiS nie
dokona jakiejś głębokiej refleksji nad swoją strategią, wybory prezydenckie w 2025 roku mogą być kolejnym krokiem w stronę marginalizacji tej całej partii na polskiej scenie politycznej. Nawrocki zamiast być takim, nie wiem, charyzmatycznym facetem, jakby chociaż Kowalski, który, wiecie, tańczy, skacze, śpiewa, na wszystkim się zna. Naprawdę Nawrocki stał się symbolem porażki zarówno swojej, jak i tej całej śmiesznej formacji o nazwie PiS. Ty masz w uchu. Słuchawkę. No także niby mam kontakt z bazą. Ale ze swoim mózgiem chyba nie. Wypierdalać. Powiem wam tak, być może macie odmienne zdanie, ale według mnie Nawrocki tymi debatami potwierdził, że nic nie uważa nic, a nawet nic tak naprawdę nie wie o armii, o dyplomacji, a nawet o dobrym wychowaniu. Trzaskowski potrafi wyciągnąć rękę, a nie pieść. Jest przygotowany, doświadczony i po prostu ludzki. Obywatel Polski i Europy, nie Kaczyńskiego i Watykanu, czy też Moskwy, tak jak Nawrocki. No i tak powoli kończąc temat Nawrockiego, bo to nie o niego tylko tutaj chodzi, ale powiem wam, że najbardziej mi się chyba też w tych wypowiedziach podobało, jak Nawrocki na pytanie Hołowni o to, czy jako kandydat na prezydenta w ogóle zna nazwiska prezydentów krajów nadbałtyckich, Nawrocki stwierdził, że pytania uczestnikom w debacie zadają dziennikarze, a nie sami kandydaci. Mimo że to był segment wzajemnego zadawania sobie pytań przez kandydatów. To jest z cyklu, jak samemu się zaorać i jaką wiedzę ten człowiek ma. I tutaj jeszcze na chwilę wracając do tej tęczowej flagi. Nawrocki przyniósł na tą debatę, jak wiecie, biało-czerwoną flagę wyświechtaną w reklamówce i flagę małą, tęczową, którą demonstracyjnie postawił na pulpicie Trzaskowskiego. Dla mnie wykorzystanie symboli mniejszości do politycznego teatru jest po prostu haniebne. I tak powiedziałem, prezydent powinien łączyć, a nie dzielić. Ale oczywiście to nie dotyczy pisowskich prezydentów. Kim pan właściwie jest, panie Rafale? No na pewno to nie ja mam problem z tożsamością podwójną, to pan ma problem z podwójną tożsamością, jak cała Polska się dowiedziała. Natomiast jeżeli chodzi o pana pytanie, dużo jak zwykle paranoi. Wy macie jakąś naprawdę obsesję z Kaczyńskim, bo on głównie a propos gejów. Ja nie wiem, nie jestem w stanie tego kompletnie zrozumieć, jakie widzicie zagrożenie. Pan ma szczęśliwą rodzinę, ja mam szczęśliwą rodzinę, tutaj wszyscy jak stoimy, czy większość z nas ma szczęśliwe rodziny i gdzie ci geje są zagrożeniem? Pan naprawdę się boi tak bardzo, że oni wpłyną jak ich atakujecie i na przykład będziemy mieli wspólne prawa, że to naruszy polską rodzinę, a przecież związki partnerskie głównie mają służyć parom heteroseksualnym. Pan wypomina rzeczy, mówiąc o jakiejkolwiek zmianie stanowiska. Nie było żadnej zmiany stanowiska. Wyście CPK rysowali palcem po wodzie, opowiadając jakieś bzdury. Wreszcie mamy prawdziwy projekt, który notabene ochroni Okęcie, który wreszcie zainwestuje w LOT i teraz dopiero można ten projekt realizować. A wyście jakieś duby smalone opowiadali na ten temat. Nawet nie wiedzieliście, jak w LOT zainwestować. Panie prezydencie. Co pan opowiada? Bardzo dziękuję. Powiem wam tak, obejrzałem te zaimprowizowane, dopinane, nie wiem, na kolanie z przejściami debaty prezydenckie i w Końskich, i w telewizji za Rublikę. Nie ukrywam, z dużą ciekawością. Momentami merytoryczną, momentami zabawną, momentami niesmaczną przez niektóre wypowiedzi uczestników. Oburzamy się lub chwalimy, ale takich mamy kandydatów, jakimi sami jesteśmy.
I to chyba tutaj nie podlega wątpliwości. Nasza klasa polityczna jest taką wypadkową mądrości, przekonań i wiedzy naszego bardzo spolaryzowanego społeczeństwa. Zaraz się zaczną, już się nawet zaczęły oceny dziennikarzy, polityków. Już się ten zaczął łabędzi śpiew przedstawicieli sztabów wyborczych, ogłaszając wszem i wobec, że to ich kandydat był najlepszy. Już tylko 3 godziny zostały do wydarzenia, które elektryzuje cały kraj. Punktualnie o 20 rusza prezydencka debata Republiki. To nie ustawka, gdzie z góry wiadomo, kto wygra. To będzie otwarty polityczny pojedynek, bez kagańca poprawności politycznej. Poważną debatę w poważnej telewizji trzeba zobaczyć koniecznie. O 20 na antenie Republiki kluczowa debata w wyścigu o Pałac Prezydencki. Telewizja Republika jest największą telewizją informacyjną w Polsce i chyba jedyną dużą telewizją niezależną od obozu rządowego. W związku z tym daję gwarancję, że ta debata po prostu będzie uczciwa. Debatę poprowadzi Katarzyna Gujska. Będzie podzielona na 4 bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa. Każdy, kto pojawia się tutaj w Domu Wolnego Słowa, otrzymuje unikalną możliwość spotkania wszyscy na takich samych warunkach z widzami, którzy po prostu są zainteresowani tym, co dzieje się w Polsce. Wciąż nie wiadomo, czy w studiu pojawią się kandydatka Lewicy Magdalena Biejat i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Będąc w polityce, musimy być narażani na trudne pytania i musimy przyjmować ciosy. Nieraz debaty prezydenckie zmieniały przyszłość. Tutaj już się nie da niczego oszukać, nie da się tutaj zagadać żadnych kwestii. Tutaj trzeba będzie celować w punkt. Znamy już pytanie, które zostało wyłonione z propozycji widzów Republiki. Zdradzimy je w Ekspresie Plus. O kandydatach za chwilę, tylko jeszcze mi coś się przypomniało z tego wszystkiego, gdzie teraz pisowcy rozkręcili wielką aferę, a myślę, że warte jest powiedzenia na ten temat parę słów. A dokładnie chodzi o to, że jedną z debat współorganizatorem była Telewizja Polska. I powiem wam, że jeśli naprawdę Telewizja Polska, nie wiem, finansowała czy współfinansowała kampanię Trzaskowskiego, to takich rzeczy nie powinno być, bo telewizja publiczna powinna być apolityczna. I tutaj nie podlega to żadnej wątpliwości i jeśli tak było, powinni za to odpowiedzieć. Ale chciałbym też coś wam przypomnieć, bo szczególnie tej pisowskiej części, że tak powiem, widzów moich, o ile takich tam kilku pewnie mam. Ale na początek powiem, że Telewizja Republika nie jest finansowana z publicznych pieniędzy, więc o to się nie pije, tylko że Telewizja Republika przedstawia się jako wolne media. Firma kapitałowo kontrolowana przez jedną partię polityczną, czyli Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj wyobraźcie sobie, żeby PO miało udziały na przykład w TVN. To jakie to są wolne media w wydaniu PiS? Robią to, co zarzucają innym, zresztą jak zawsze. A o czym mówię? I to tak dla formalności. I tutaj chyba wypadałoby przypomnieć, jak wyglądały debaty przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, kiedy to TVP kierował namiestnik Kaczyńskiego, czyli Kurski. Debata przed pierwszą turą, brak możliwości zadawania pytań wzajemnych. Żaden z kandydatów nie mógł o nic zapytać innego, głównie po to, by chronić Dudę. Pytania zadawali jedynie prowadzący, a dotyczyły m.in. pierwszej Komunii Świętej, co było oczywistą aluzją do wcześniejszej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, o tym, że jego syn nie poszedł do komunii.
Debata numer 2 w Końskich z udziałem publiczności, oczywiście wytypowanej wcześniej przez pisowców, częściowo publikę stanowili większość, zresztą stanowili działacze Zjednoczonej Prawicy i Klubu Gazety Polskiej. Duda nie wziął udziału w żadnej innej debacie poza debatą w TVP. Bo jak powiedział Kurski, nie mogą zgodzić się na debatę, nad którą nie mają kontroli, bo do udziału w debatach nie dopuszczono dziennikarzy innych stacji. Teraz krzyczą, że Republika nie była dopuszczona i te całe niezależne media. W 2020 roku nie dość, że nie dopuścili kompletnie żadnego dziennikarza, nie dopuścili do wzajemnych pytań. Prowadził to Rachoń i inni funkcjonariusze pisowscy. I wtedy dla nich to było uczciwe i zgodne, że tak powiem, ze sztuką. Tak więc panowie i panie z PiS wypadałoby zamknąć mordy i przypomnieć sobie, co odpieprzaliście 5 lat temu. 5 lat temu, kiedy Andrzej Duda kandydował na prezydenta, pozwoliliście Państwo, bo to wtedy wy decydowaliście, żeby tylko i wyłącznie telewizja publiczna, ani TVN, ani Polsat nie mogli transmitować i być na tej debacie. Coś się zmieniło w ciągu 5 lat, że nagle wy chcecie jeszcze kolejne telewizje. I to jest jedna rzecz. Druga, bardzo chcę podziękować i TVN-owi, i Polsatowi, i TVP, dlatego, że to są 3 największe stacje, które zawsze pokazują najważniejsze debaty, i parlamentarne, i prezydenckie. Dlaczego nie Republika? Dlaczego nie Republika? Dlatego, że Republika jest powiązana właścicielsko z PiS-em. To jest telewizja Kaczyńskiego. No nie ukrywajmy. To już nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, które szły za czasów PiS-u, ale to jest struktura właścicielska. Przecież tam między innymi Srebrna jest współudziałowcem jednej spółki, która jest współudziałowcem właśnie telewizji Republika. Więc o czym my mówimy? Chcecie, żeby co? Żeby Kaczyński albo ludzie od Kaczyńskiego usiedli i zadawali pytania Rafałowi Trzaskowskiemu? Wam się pomyliło. Znaczy czasy, kiedy siedzi jakiś partyjny, w cudzysłowie pseudodziennikarz i zadaje pytania, już się skończyło. Cieszę się, że będą to robili niezależni dziennikarze. Otóż, jeśli chodzi o samą debatę, Rafał Trzaskowski powiedział wprost: będę o godzinie 20. Jest gotowy. Wczoraj było spotkanie. Nie dyskutował z tymi, którzy przedstawili propozycję. Na wszystko się zgodził. Na wszystko się zgodził. I przyjedzie i będzie o godzinie 20, bo jest poważnym kandydatem. Moi drodzy, tak wam powiedziałem na wstępie, ja się w pewnym sensie nie dziwię Trzaskowskiemu, że nie chce brać udziału w tej szopce organizowanej przez Republikę i te inne szczujnie Kaczyńskiego. Jadą na niego, że on stchórzył, że nie chciał się stawić i tak dalej. No, według mnie nie wchodzi się do chlewu z czystymi butami. Poza tym, drodzy pisowcy, no to skoro nazywacie Trzaskowskiego tchórzem, no to kim nazwiecie Dudę, który miał przygotowane pytania, na które z góry znał odpowiedź, gdzie nie dopuszczono żadnych innych telewizji. Mało tego, wasz guru, wasz słońce narodu, Kaczyński, nie stawił się w swoim czasie, gdy były tam wybory, nie stawił się ani na jedną debatę z Tuskiem. Też jest tchórzem. Czy wtedy jaką mieliście wymówkę, czy jaką teraz macie wymówkę? Że Kaczyński w ogóle nie stanął w oko z Tuskiem. Szybko zapominacie, macie bardzo wybiórczą pamięć, ale ja tu jestem od tego, żeby wam to przypominać. Przychodzi moment, w którym trzeba się zważyć, z pytaniami, z tłumem, trzeba umieć wytrzymać to, że ktoś nam często zadaje niewygodne pytania. No to skoro jesteśmy w tej... A dlaczego Jarosław Kaczyński odmawiał debat Donaldowi Tuskowi? Nie umie pan odpowiedzieć na to pytanie. Rysuje pan kryteria, jakie polityk musi spełnić, po czym pana lider tego nie spełnia. Powiem panu jeszcze jedną rzecz. Debata w 2020 roku, możemy krytykować to się teraz, ale nawet... Możemy wrócić do jeśli pan pozwoli. roku. Pan był prezydentem Radomia, Końskie są niedaleko. W 2020 roku, przed drugą turą, TVP Jacka Kurskiego zrobiło debatę, na której
mieszkańcami obecnymi, którzy zadawali pytania wtedy prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bo nie przyjechał Rafał Trzaskowski, otóż tymi mieszkańcami byli radni PiS-u i radni suwerennej Polski. To jest debata? Dlaczego nie przyjechał? No, ale Czy Rafał nie, Trzaskowski, to jest inne czy pytanie. Rafał Dlaczego Trzaskowski ma być... radni wasi udawali To powiem panu, panie obiektywną redaktorze, publiczność czy my w takim zaangażowaną? razie chcemy wybrać człowieka, który nie potrafi się zmierzyć z jakąkolwiek przeciwnością powiedziałem panu, losów pana w lider- momencie, kiedy 40 pana lider nie milionów... występuje w debatach. Ale Jarosław Kaczyński nie startuje w tych wyborach i odnieśmy się do tego... parlamentarnych odnieśmy się kierował do partią. pana... No oczywiście część elektoratu pisowskiego wszystko łyka bez popitki jak młode pelikany, każdą propagandę. Dla nich już radością jest, że Trzaskowski się z czymś przejęzyczył. To, jakie pieprzy, głupoty Nawrocki, tego nie widzą, na to są głusi. Tutaj mają ujadanie, że Trzaskowski się nie stawił w Republice czy gdzieś na innym spędzie organizowanym pod nazwą Debata, organizowanym przez Republikę. Ale tak jak nie pamiętają lub nie chcą pamiętać, jak Duda była miał debatę sam ze sobą, czy jak Kaczyński w ogóle nie stawił się na żadnej debacie. No ale to jest taka już standardowa przypadłość pisowca, że ma bardzo wybiórczą pamięć. Jego cieszy każde przejęzyczenie, a ja wam powiem, że jeśli Trzaskowski, jego problemem jest przejęzyczenie się, czy powiedzenie coś nie tak, no to zdecydowanie wolę takiego prezydenta niż takiego Nawrockiego, który ma szemraną przeszłość, prawdę mówi jak się pomyli i kompletnie nie ma pojęcia o polityce. Jedynie co potrafi, to przekazywać to, co mu Kaczyński przygotuje, ale tak jak powiedziałem, jacy wyborcy, taki kandydat. Nie inaczej. Natomiast druga sprawa to jest TVP. Przepraszam, to jest telewizja rządowa, telewizja publiczna, która, jak rozumiem, wchodzi w rolę sztabowca Rafała Trzaskowskiego. Pytanie, jak wyglądało finansowanie tego wydarzenia, jak wyglądała jego organizacja? To już panu, jeśli pan pozwoli, bo pan wiele wątków poruszył, to już panu odpowiadam. Sztab Rafała Trzaskowskiego, drodzy państwo, organizował tę debatę. On płacił też za wyznanie pomieszczenia. Panu także przypomnę debatę w roku 2020 zorganizowaną przez telewizję państwową, także w Końskich, na której Rafał Trzaskowski się nie pojawił. Jacek Kurski był organizatorem, nie zaprosił żadnej telewizji, także Republiki, o którą wy się w tym razem dopominacie. I przypominam, że wśród osób, które były wśród publiczności, zadawały kandydatowi wówczas Andrzejowi Dudzie pytania, byli przedstawiciele udający mieszkańców Końskich. Może byli mieszkańcami Końskich, ale udający zwyczajną publiczność, byli kandydaci PiS-u. To byli czy nie byli? No dobrze, ale wy przedstawiali się jako mieszkańcy Końskich, a to byli działacze PiS-u i działacze suwerennej Polski. Uważa pan, że to jest okej? Panie redaktorze, tamta debata, jak rozumiem, dopuszczona została publika, taka jaka była obecna w Końskich. Tutaj również mogli być dopuszczeni przedstawiciele. Wie pan, że na przykład członkowie sztabu Karola Nawrockiego nie byli nawet wpuszczeni do budynku? Znaczy, ja rozumiem, czy pan uważa, że ma pan, panie ministrze, pan uważa, że wy macie prawo krytykować organizację tej debaty po tym, co było w 2020 roku? Mamy prawo krytykować to, co się wydarzyło, dlatego że płacimy tak samo podatki, tak samo mamy prawo oczekiwać od telewizji. Przedstawiciele ówczesnej opozycji także płacili podatki po tym, co zrobił Kurski. Nie będę tu mówił o wszystkich kandydatach po kolei, tak pokrótce tylko opowiem. Mencen wystąpił w Szczujni Republika, a jakżeby inaczej, ale jego wypowiedzi, powiem wam, poziomem inteligencji, niezbyt wiele różniły się od poziomu inteligencji Nawrockiego. Przy każdej jego wypowiedzi głosujcie na mnie, bo Tusk, bo PO. I każdą wypowiedź, nie wiem, czy on się tego wykuł na blachę, na pamięć i było na zasadzie u niego w głowie kopiuj, wklej. Zresztą posłuchajcie, bo ja mogę tu mówić dużo, ale to po prostu nie odda tego, co powie sam mistrz.
I ten rząd niestety w ogóle tego nie robi, bo to bardzo zły rząd. Dlatego jeżeli Państwo nie chcecie, żeby Tusk miał całą władzę, jeżeli nie chcecie, żeby wygrał Trzaskowski, to głosujcie na mnie, bo według wszystkich badań wynika, że mam największe szanse na wygranie z Trzaskowskim w drugiej turze. Więc żeby do tego nie dopuścić, proszę Państwa, żebyście głosowali na mnie, bo mam według wszelkich badań najwyższe szanse na wygranie z Trzaskowskim w drugiej turze. I dlatego jeżeli nie chcecie Państwo, żeby Tusk miał pełnię władzy, żeby Trzaskowski wygrał te wybory, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. Dlatego jeżeli nie chcecie, żeby Polską rządził Tusk, żeby Trzaskowski został prezydentem, to głosujcie na mnie, ponieważ mam najwyższe szanse na wygrane z nim w drugiej turze. Te dzieci stały się ofiarą ideologii LGBT, którą niestety wyznaje Rafał Trzaskowski. Dlatego jeżeli nie chcecie, żeby całą Polską rządził Tusk, żeby wygrał Trzaskowski, to głosujcie na mnie. Mam największe szanse na wygranie z nim w drugiej turze. Dlatego jeżeli nie chcecie, żeby Tusk dalej rządził Polską, żeby wygrał Trzaskowski, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygranie z nim w drugiej turze. Nie? Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby Trzaskowski nie wygrał w tych wyborach, w związku z czym należy głosować na mnie, ponieważ mam największe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. I tutaj Niestety, obecny rząd robi wszystko, co może, żeby tak to właśnie wyglądało, dlatego proszę Państwa, trzeba głosować na mnie. Mam najwyższe szanse na wygranie z Trzaskowskim w tych wyborach. Dlatego jest ważne, żeby to państwo działało inaczej, żeby Tusk nie miał pełni władzy. Więc musicie Państwo na mnie głosować, mam największe szanse na wygrane z Trzaskowskim w drugiej turze. I przestał niszczyć Polskę. Dlatego mam dla Państwa bardzo wielką prośbę. Zapamiętajcie dobrze, że jeżeli nie chcecie, żeby Polską rządzili Tusk i Trzaskowski, to głosujcie na mnie, bo mam największą szansę na wygranie z Trzaskowskim w drugiej turze. Bez obawy o Braunie nie będę dużo mówiła praktycznie nic, bo dla mnie, już Wam nieraz mówiłem, posłowie czy kandydaci na prezydenta, czy jakikolwiek poważny urząd państwowy powinni przechodzić badania psychiatryczne. I tutaj wrzucę Wam wypowiedź Brauna, co planuje, gdyby chciał zostać prezydentem, i to chyba w zupełności wystarczy. Dla mnie ten kandydat, który ma mniejsze poparcie niż piwo ma procent, na całe szczęście nie ma żadnych realnych szans na wygranie tych wyborów, także tu możemy być spokojni, bo ktoś taki na takim stanowisku to by była już kompletna porażka. Zresztą posłuchajcie tego Kato Taliba i przejdę do podsumowania. Dokąd wybrałbym się jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej? Dokąd wybrałbym się z pierwszą wizytą? To jest takie standardowe pytanie. No i odpowiadam bez dłuższego namysłu. Wybrałbym się do Gieczwałdu i do Częstochowy, bo tam jest siedziba, właściwy adres sił zwierzchnich, głowy naszego państwa, królowej i hetmanki narodu i wojska polskiego, i tam trzeba by się zameldować, prosząc o łaskę, o łaskawe przyzwolenie na to, żeby dokonać aktu intronizacji Chrystusa, króla Polski, króla królów, pana historii. To jest najpilniejsze działanie. Uwaga, nie tylko akt religijny, modlitewny, ale akt polityczny, akt prawidłowego wskazania źródeł prawa i zdefiniowania kształtu prawno-ustrojowego Rzeczpospolitej Polskiej. I to jest moje zobowiązanie i moja serdeczna namowa i propozycja, którą wobec państwa za pośrednictwem Radia i Telewizji Chrystusa Króla po raz kolejny. Strasznie się rozgadałem, przepraszam, już przechodzę do podsumowania. Powiem Wam tak. Chciałbym, żeby jednak resztki mojego życia w tym kraju były przyjazne wszystkim ludziom. Spokojne, mądre i sprawiedliwe. Dla mnie, dla moich bliskich, po prostu dla każdego Polaka. Jak zagłosuję w maju? Oczywiście już wiem, jak zagłosuję, ale po obejrzeniu prezentacji i słuchając, czyli czytając wypowiedzi kandydatów pomiędzy wierszami i sympatią, zaciekawieniem słuchałem Rafała Trzaskowskiego, Magdaleny Biejat i o dziwo
samego Szymona Hołowni. Te osoby w moim rozumieniu, w oparciu o moje doświadczenie życiowe, jak i polityczne, jako takie, jakie mam, dają mi nadzieję na gwarancję na dobrą prezydenturę. Wygranym debaty w moim odczuciu był Trzaskowski. No, każdy może mieć własne odczucia, prawda? No tutaj, jakby na to nie patrzeć, Trzaskowski podczas debaty, na której uczestniczył, był sam przeciwko wszystkim i według mnie wygrał. Taki rasowy polityk i znakomity kandydat. Trzaskowski nie musiał nikogo atakować, odpowiadał merytorycznie i z klasą, mimo że tam jakieś miał lapsy językowe. Przy tym uśmiechając się przyjaźnie, ale mając w sobie dozę wyrazistej, inteligentnej ironii. Dla mnie to przyszły mąż stanu, Magdalena Biejat. Wiedza, świeżość, empatia, wyraziste poglądy, merytoryczna, trochę jednak dziewczęca, a młodość i delikatność nie zawsze jest tutaj atutem w polityce, szczególnie w Polsce. No i Szymuś Hołownia. Ogromna wiedza, pewność siebie, inteligencja, duża doza jednak zachowań narcystycznych. Nawrocki mnie, powiem, zniesmaczył, a chwilami nawet przerażał. Sztywny, wyuczony, taki dogmatyczny i bardzo partyjny, jak przystało na ucznia prezesa i Komitetu Politycznego z Nowogrodzkiej. Emanował przy tym złem, które prezentuje już od dawna w publicznych wystąpieniach i wypowiedziach. Buta, narcyzm, brak elementarnej skromności, widoczny brak kompetencji i fachowości. No i jeszcze ciekawi mnie, a może i powinno to zainteresować też służby, skąd wziął 100 000 podpisów na listach swojego poparcia Maciej Maciak, bezwzględny fan Putina i jego systemu, który to system z takim zdecydowaniem publicznie glorifikuje. No a reszta z Braunem na czele to taki plankton, któremu pomyliły się wybory na prezydenta RP z wyborami co najwyżej na sołtysa dużej wsi, a i to z wieloma zastrzeżeniami. Ja osobiście wiem i nigdy tego nie ukrywałem, ja zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, bo jest po prostu obiektywnie najlepszy i najbardziej jest bliski moim wyobrażeniom o przyszłym prezydencie RP. No i chyba tym akcentem zakończę. Piszcie oczywiście, jakie wy macie preferencje, jak to wszystko widzicie. Ja wam już bardzo dziękuję, czekam na wasze komentarze i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale, ale podejrzewam, że jutro na pewno nie będzie, bo mam bardzo dużo pracy. Postaram się na pojutrze coś zrobić, także na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia, cześć.